Nazywam się Jakub. Magda. Jesteśmy rodzicami Frania. Franiu choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. Rdzeniowy zanik mięśni, w skrócie SMA, to choroba o podłożu genetycznym, której istotą jest stopniowy zanik mięśni. SMA typu pierwszego jest najcięższą odmianą tej choroby. Początek był jak u każdej normalnej rodziny, tak? Czyli Franek urodził się, wiadomo, w normalnej skali. I co? No i rozwijał się też normalnie, można powiedzieć, tak do 3 miesiąca. Po 3 miesiącach od urodzenia rodzice wraz z Franiem poszli na szczepienie, a tam Pani doktor stwierdziła, że Franiu jest wiotki, po czym zaleciła rehabilitację. Ale nam Franiu przestał lewą rączką ruszać. I pojechaliśmy do pani neurolog skonsultować to. Pani neurolog kazała do rehabilitacji włączyć metodę Wojty. jest to terapia stosowana przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi. Po jej wprowadzeniu u Frania Była poprawa, lecz dalej Franiu na brzuszku nie unosił główki, dalej słaby. po 3 miesiącach przyszedł czas na kolejną wizytę. Pani neurolog stwierdziła, że Franiu jej się nie podoba. Skierowała nas do szpitala do Wrocławia. Tam pojechaliśmy. Grono lekarzy zobaczyło Frania. No i co? Z automatu stwierdzili. Stwierdzili, że Franiu ma rdzeniowy zanik mięśni. Tylko nie wiadomo było jeszcze jaka grupa wtedy. Franiu zdiagnozowany został bardzo późno, bo dopiero w 9. miesiącu. Czekaliśmy na wyniki 3 tygodnie. Po 3 tygodniach wstaliśmy telefon, że to jest to. Po tygodniu od telefonu Franiu dostał pierwszą dawkę. Nie widzieliśmy żadnych efektów, dopiero po drugiej dawce coś tam widzieliśmy. Lepiej się Franiu ruszał. No ale później trafiliśmy na 7 tygodni do szpitala na OJO z ciężkim zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową. Dodajmy, iż Spinraza, bo o tym leku mowa, jest refundowany dopiero od 2019 roku. Mimo początkowej poprawy po tak długim pobycie w szpitalu, Franek stracił jednak to, co wcześniej właśnie lek mu dał. Dlatego też teraz będziemy starali się uzbierać te duże pieniądze, żeby pomóc mu. Jeżeli to może mu pomóc, to wiadomo, że chcielibyśmy tego. duże, a nawet śmiało można powiedzieć ogromne pieniądze, bo mowa tu o kwocie blisko 9 milionów złotych. Jest to koszt terapii genetycznej, która na dzień dzisiejszy jest stosowana tylko w Stanach Zjednoczonych. Dowiedzieliśmy się po prostu z internetu, weszliśmy na forum, to było. Tak, na forum, Na na forum. Facebooku jesteśmy na forum Dzieci SMA Smart. Leczenie w USA może pomóc, ale do tego czasu Franek musi być ciągle rehabilitowany i musi dostawać ten lek Spinraza, zaś terapia genetyczna To jest wirus, który ma zastąpić uszkodzony gen. To jest podawany lek w Tak. formie kroplówki dożylnie. zastępuje on uszkodzony gen, który ma pomóc w produkcji białka i poprawić stan dziecka. Koszt tego leczenia jest jednak ogromny. 9 milionów, które musimy uzbierać dla Franka na lek. To jest bardzo duża suma. Mamy nadzieję, że w ciągu tych 9 miesięcy uda nam się to zgromadzić. Bo wiadomo, że jeszcze będziemy musieli mieć pieniądze na wyjazd. Wylot, tak. Ubezpieczenie, wyjazd, zakwaterowanie. Zobaczymy, co klinika w Bostonie powie nam tak naprawdę, jaki ich odzew będzie na to. Czy oni nam zagwarantują pobyt, czy też nie i czy znajdą lekarzy na to. Mimo kontaktów z kliniką w Bostonie, załatwienie oficjalnych kosztorysów trwa dość długo. Niestety papierologia nie sprzyja Frankowi. Czekam jeszcze na oficjalny dokument właśnie z Bostonu. Mamy nadzieję, że będzie jak najszybciej. Leczenie w Stanach wygląda obiecująco. Widzieliśmy efekty No. SMA i innych dzieci, także cieszylibyśmy się, żeby tylko Franiu usiadł. Do pomocy Frankowi zgłasza się coraz więcej osób. Nie obeszło się jednak również bez negatywnego odzewu.
Zbiórka jest duża, ludzie też to różnie odbierają. Wiemy, widzimy. Tego się nie uniknie. To jest taka ludzka natura. Mamy ludzi, którzy nam pomagają, wiadomo, że oni tam starają się, jeżeli faktycznie wyskakują takie rzeczy, no to starają się jak najszybciej to usunąć, żeby po prostu taka atmosfera się tam nie gromadziła, bo wiadomo, że jeden przez drugiego może się tam przekrzykiwać, no ale to jest nam niepotrzebne. To jest, dla nas to jest, wiadomo, no sami nie pociągnęlibyśmy tego wszystkiego. Mimo niekiedy niesprzyjających komentarzy jest całe grono ludzi z dobrym sercem, chętnych do pomocy. Pomogła rodzina i nawet tak, obce osoby się zgłosiły z wielką pomocą i dziękujemy im za to. Tak. Aktualnie Franiu jest po 4 dawkach leku Spinraza. Rodzice widzą poprawę w ruchach dziecka. Jest poddawany stałej rehabilitacji w domu. 2 razy w tygodniu przychodzi do Frania pani rehabilitantka oraz na co dzień robią to rodzice. Jednak wciąż jest obawa o każdą, nawet najdrobniejszą infekcję. W trakcie jakiejkolwiek infekcji, większość wydzieliny, Franiu ciężej mu się oddycha. Też nie podaję mu wtedy przez buzię jeść, bo buzią też je. Staram się podawać, żeby ćwiczył sobie przełyk. No ale mówię, jak jest infekcja, dużo tej wydzieliny, to nie ma nawet jakiejkolwiek szansy, żeby mu podać jedzenie przez buzię. Częste pobyty w szpitalu niestety pomału odzwyczajały Frania od zwykłego jedzenia. Jak trafiliśmy do jednego szpitala, tam miał tak naprawdę sondę przez gardełko pieczy puszczoną. No to wiadomo, był w takim stanie jakby lekkiego uśpienia. Bo wiadomo, oni musieli wydostać całą tą po prostu wydzielinę i to całe zapalenie wyleczyć. No, w jednym szpitalu no, trochę posiedzieliśmy, no ale no, wiadomo, no, trzeba próbować. Pojechaliśmy do następnego i tam udało nam się syna odzyskać po prostu. Wyprowadzili nam go. Wokół Frania jest mnóstwo aparatury, która pozwala mu w miarę normalnie funkcjonować. Gdyby nie sprzęt, to tak naprawdę może już policzyć 5 przypadków, gdzie już byśmy z powrotem byli w szpitalu. Człowiek, nie wie tak naprawdę jak reagować na chorobę, jak działać właśnie z taką chorą osobą. Nie wiedzieliśmy, że trzeba mieć jakiś mocniejszy ssak, koflator. Dużo osób nawet nie wie, co to jest koflator. Koflator jest to urządzenie, które wymusza po prostu odruch kaszlu do poziomu, w którym my właśnie ssakiem możemy wydobyć po prostu tą wydzielinę, która mu zalega. Bo wiadomo, on leżąc nawet w takiej pozycji, to połowa śliny, którą on łyka, to jest połowa idzie tak normalnie, jak u normalnego człowieka, a połowa idzie w płuca. No, dlatego my jako rodzina musimy to po prostu kontrolować i pilnować. Wyjście na dwór raczej odpada. Z 2 powodów. Jeden to do wózka już się nie mieści, już jest tak duży, a wózki specjalistyczne raczej by musiał mieć, bo on w pozycji siedzącej nie może być. On musi raczej pozycja leżąca, tak samo czy podróż autem. Też jesteśmy raczej uziemieni, bo nie mamy takiego fotelika, szukamy, wiadomo, chcemy sprawdzić, ale na chwilę obecną nie mamy takiego fotelika, w którym Franek mógłby w komforcie siedzieć po prostu. Bo wszystkie inne po prostu odpadają, pozycja ich jest na tyle dla niego ciężka, że nie może siedzieć. Zarówno specjalistyczny fotelik czy wózek są to kolejne koszta. Każde z nich kosztuje około 6 000 złotych. Dodatkowo przed zakupem trzeba zrobić przymiarkę, czy sprzęt będzie pasował do Frania. Na tym koszty jednak się nie kończą. Największym naszym wydatkiem to był koflator, który musieliśmy, Mieliśmy wypożyczony z fundacji, tak. ale już chcieliśmy swój zakup. I tak też się stało, dzięki charytatywnej zbiórce pieniędzy Zumba dla Frania, by nie trzymać długo wypożyczonego sprzętu i by inne dzieci, które go potrzebują, mogły z niego skorzystać. A jak wygląda życie prywatne rodziców przy takiej chorobie? Jak ja wracam z pracy, to narzeczona jedzie wtedy na zakupy przykładowo albo coś. Mamy swój plan na dzień. Musimy cały czas. I tego się trzymamy.
musimy się dostosować do małego i działać z nim. Mimo młodego wieku rodzice dzielnie walczą, jednak ich walka uzależniona jest od dobroci naszego serca. Prosimy Państwa o pomoc, pomóżcie nam uratować naszego syna. Podczas naszej krótkiej, około 1,5-godzinnej wizyty rodzice 4-krotnie musieli odciągać mu wydzielinę, ponieważ chwilami nie mógł on oddychać. Mimo to Franiu pokazał nam, iż jest cudownym, uśmiechniętym dzieckiem, uwielbiającym oglądać telewizję. Widać na nagraniu, że pokochał również kamerę. Jest to niesamowicie grzeczne i pogodne dziecko, które mimo swojej choroby napawa optymizmem. Nie bądźcie obojętni, pomóżcie Frankowi żyć normalnie i pamiętajcie o jednym. Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.